Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na Team Roślina Konie, trochę inaczej niż zazwyczaj to było. Zresztą mamy tydzień obsuwy, no ale no cóż, no zdarza się. Zanim przejdę do tego, co zmieni się w przyszłym roku, czy tam co zostanie dodane w przyszłym roku, no to jeszcze oczywiście trzeba powiedzieć, jak wypadł rok 2024, ten, który się obecnie kończy. Bez zbędnego przedłużania, myślę, że możecie sobie nawet odpalić na przyspieszonej prędkości, bo pewnie z 15 minut będę musiał coś tu pogadać, żeby cokolwiek o tych wszystkich jakby zmianach powiedzieć. Zacznijmy od podsumowania. Jeśli chodzi o wyświetlenia, 2024 nie wypadł źle, ale nie wypadł też jakoś rewelacyjnie. 251 tysięcy wyświetleń udało się zrobić w tym roku. Jest to taki wynik, no drugi najlepszy, jeśli chodzi o wszystkie lata. No ale już tego rekordowego 2023, gdzie było 350 tysięcy wyświetleń, nie udało się niestety pobić jeszcze. Może w 2025 się uda, kto to wie. Jeśli chodzi o łączny czas oglądania w godzinach, 1634 godziny oglądania, to jest wzrost względem zeszłego roku o ponad 200 godzin, więc jest tutaj akurat jest bardzo dobrze. Subskrypcje 651 nowych subskrypcji, też nie jest źle, jest to taki rok, nie jest rewelacyjny, nie jest też fatalny, jest taki średni, ale myślę, że nie są to jakieś fatalne wyniki. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. No i teraz druga sprawa, zanim przejdziemy do 2025, no to jeszcze głosowanie na serię roku, nasza tradycja, prawda, która się już ciągnie chyba 3 lata, jeśli dobrze pamiętam. No cóż, w tym roku stała się wyjątkowa sytuacja, która w sumie nie musiała mieć miejsca, bo ja sądziłem, że ten odcinek wyjdzie tydzień temu, no ale nie mógł wyjść tydzień temu, niestety, i dlatego była druga tura w głosowaniu, bo w pierwszym głosowaniu przez praktycznie do samego końca Plants vs Zombies Garden Warfare 2 i PvZ Plus no remisowały. Te wyniki się zmieniały bardzo często. Nawet w pewnym momencie serie, które zwykle zajmują ostatnie miejsce, czy jak vlogi, czy 2 i 3 PvZ, no walczyły przez moment o drugie miejsce, ale to było tylko chwilowe. Zremisowały 31 do 31%. No i cóż, ja z przekonaniem, że odcinek wyjdzie tydzień temu, no musieliśmy zrobić dogrywkę. I tą dogrywkę, gdyby ona trwała 2 dni, tak jak miała trwać, no to wynik i tak byłby na korzyść tej serii, na której jest obecnie. Nie z taką przewagą, jaka ma miejsce, no ale dogrywka trwa dłużej. Z jednej strony to dobrze, bo więcej osób mogło oddać głos. No ale ja teraz przechodzę już do wyników. Jeśli chodzi o Plants vs Zombies Garden Warfare 2 i o wynik, jaki został osiągnięty, chociaż pewnie wy wszyscy już wiecie, zdobyło 37% głosów. No, wiecie, nigdy nie było drugiej tury, więc o ile fakt, kiedyś Plants vs Zombies Garden Warfare 2 i Plus starło się ze sobą w głosowaniu, a to było luźne głosowanie, ono nie miało żadnej wartości w zasadzie, no to Plants vs Zombies Garden Warfare 2 minimalną przewagą wygrało. I szczerze powiedziawszy, sądziłem, że w tym momencie znowuż dojdzie do albo remisu i będziemy robić trzecią rundę, albo ktoś wygra minimalną przewagą. Jednak tak się nie stało. Nie było
przez moment rzeczywiście był kolejny remis, ale w ostatnich dniach, słuchajcie, stało się tak, że Plants vs Zombies Plusz zdobyło 63% głosów i w związku z tym, że wygrało pierwszą i drugą turę, dobra, pierwszą to w sumie zremisowało, no to oczywiście serią roku 2.24 zostaje Plants vs Zombies Plusz. Niektórzy się pewnie cieszą, niektórzy się pewnie mniej cieszą, ale słuchajcie, nie ma tego złego, bo Plants vs Zombies Plusz nie będzie jakoś szczególnie faworyzowany, bo zostało serią roku 2.24. Nie martwcie się o to. To nie będzie teraz tak, że cały rok następny to będzie tylko Plants vs Zombies Plusz, po prostu będzie ciśnięte miesiąc za miesiącem. Nie, takiej sytuacji na pewno nie będzie. Bo Garden Warfare 2 też bardzo przyjemnie się nagrywa, bardzo też prosto. Jest to może bardziej czasochłonne, ale nie ma tam wiele do roboty, po prostu nagrywasz jak grasz, przerzucasz na telefon i wrzucasz na z drobnymi poprawkami wrzucasz na YouTube'a. Będę też inne formaty na pewno z Garden Warfare 2 robić, nie będą to tylko gameplaye poszczególnych postaci. W planach są też inne rzeczy, ale no właśnie, już w planach, więc możemy już przejść do roku 2025. Już 2024 absolutnie nas nie interesuje, bo przechodzimy do zmian. W pierwszej kolejności zmiany wizualne. To jest standard, jeżeli chodzi o jakiekolwiek zmiany na moim kanale. Starsi widzowie na pewno już o tym doskonale wiedzą. Dla nowych jest to nowa informacja prawdopodobnie. Awatar i banner, który obecnie jest jeszcze na kanale, no pochodzi już pochodzi właściwie od 2.22 września. Nie zmieniał się i troszeczkę się już zestarzał. Nie oszukujmy się. Owszem, on jest bardzo ładny, mi się podoba, ale no czasy się zmieniają bardzo szybko. Na YouTube to już wiecie w ogóle ekspres i tak dalej. I te grafiki, miniaturki nie mogą być już takie jakby matowe, tak jak zawsze były. Że w 2022 z wrześniowym restartem był jeden konkretny model na wszystko. Awatar, banner, miniaturki, wszystko było w tej samej stylistyce, bo chodziło, wiadomo, o jakiś wspólny charakter tego wszystkiego. No i to się sprawdzało, ale już się nie sprawdza i już teraz pod koniec tego roku już styl miniaturek, który będzie teraz od 2.25 już zaczął powoli wchodzić i to będzie nowy styl. Nie jest on matowy, jest taki bardziej, może nie neonowy, no jest bardziej żywszy i energiczny, co to wiecie, jest niestety istotne. Matowy na YouTubie ewidentnie jest nudniejszy, bo po statystykach też widzę, że odkąd te miniatury zmieniły się na trochę bardziej energiczne, no to poszło w górę. Watch time poszedł w górę, wyświetlenia poszły w górę, więc będziemy się tego trzymać teraz. I styl 2.22 będzie już nieaktualny, już nie jest aktualny w zasadzie. To jest takie, wiecie, takie odświeżenie wizualne, bo właściwie te nowy banner to został zrobiony akurat od zera, ale awatar to jest po prostu ulepszona wersja tego, który był, ale na tyle ulepszona, że myślę, że przejdzie i przez jakiś czas na pewno będzie na kanale. Kolejna rzecz, no to oczywiście trochę więcej różnorodności. Słuchajcie, muszę Wam trochę powiedzieć o tej różnorodności, o co mi w ogóle konkretnie chodzi, bo to jest bardzo, bardzo skomplikowana sprawa. W tym roku i w poprzednim, no Plants vs Zombies Plusz, nie oszukujmy się, zdominowało praktycznie wszystkie odcinki to było Plants vs Zombies Plusz.
I to było straszne. Tak mi się wydaje, że to nie było zbyt dobre, że wiecie, no taki był maraton jednej serii przez prawie cały rok. W 2025 to, mam nadzieję, uda się trochę zniwelować, chociaż nie do końca. A to dlaczego? Plants vs. Zombies Plus jest serią bardzo specyficzną. Są sezony, które mają, zaraz do nich przyjdziemy, mają te 10, 15, 20, 30 odcinków. I wiecie, gdybyśmy szli systemem, że raz w tygodniu wrzucamy odcinek tak jak jest, i tak zazwyczaj jest, no to niełatwo sobie doliczyć, że sezon, który ma 15 odcinków, będzie przez 15 tygodni emitowany. Będzie wrzucany przez 15 tygodni, czyli no w przybliżeniu około 4 miesiące. Ale my chcemy różnorodność i seria, z wyjątkiem Plants vs. Zombies Plus, nie mogą się jakby, wiecie, powtarzać, że leci powiedzmy GW2, no to drugi raz GW2 już nie może być. Musi być już coś innego. Z Plants vs. Zombies Plus jest sytuacja trochę trudniejsza, bo no ja nie chcę, nie wiem, jednego sezonu na przykład związanego z Wielkanocą, który i tak będzie krótki, będzie mieć z 4 odcinki, no to jeden raz w tygodniu, z czego musi być jedna przerwa, albo 2 przerwy w zasadzie, no to 4-odcinkowy sezon, cały miesiąc będzie zajmie nam wypuszczenie go, czyli jeśli zaczniemy w kwietniu, na początku kwietnia, przy dobrych wiatrach, no to Wielkanoc na kanale skończy się dopiero w połowie maja, przy dobrych wiatrach. Rozumiecie, do czego zmierzam? I nie wiem, czy to będzie działać, ale jak Plants vs. Zombies Plus będzie mieć jakiś swój sezon, a będzie mieć co jakiś czas, no to będziemy musieli troszeczkę zmienić zasady i Plants vs. Zombies Plus będzie naginać te zasady, bo zmienia się w ogóle, no w tej serii wiele rzeczy się zmienia. Począwszy od tego, że sezony, zanim będą wypuszczane, one już będą jakby od jakiegoś czasu gotowe. Żeby nie doszło do sytuacji, że jeden sezon trzeci, miał zakończyć się w 2 miesiące, 3 miesiące, a trwał ponad rok. Z przerwami, dużymi przerwami. No bo wiecie, on był nagrywany tak na bieżąco, ale wyszły pewnie techniczne komplikacje i był rozciągnięty, strasznie rozciągnięty. Zaczął się w sierpniu 2023, skończył się pod koniec października 2024. No, trochę słabo. Troszeczkę słabo, trochę to przyblokowało wszystkie inne rzeczy. Nie będzie już takiej sytuacji. Więc no, jeżeli Plants vs. Zombies Plus no, nie może być po prostu wrzucane co tydzień, właściwie co 2 tygodnie. I Plants vs. Zombies Plus może się pojawić nawet 3-4 razy w tygodniu, jeżeli będzie taka potrzeba. I to nie jest kwestia tworzenia jakichś maratonów, tylko po prostu no, te sezony muszą być najlepiej w ciągu miesiąca, maksymalnie 2 już, wiecie, wypuszczone na YouTube'a, potem jakieś inne serie i gdzieś potem, no nie wiem co ile będą te sezony, pisałem co 2-3 miesiące i wtedy kolejny sezon i wiecie, do czego zmierzam, mam nadzieję. Jak coś, będę potem odpowiadać na pytania w komentarzach. Więc jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego rozgardiaszu, który staram się uporządkować, to śmiało postaram się Wam to jeszcze raz wytłumaczyć. No i jesteśmy przy Plants vs. Zombies Plus w tym momencie. O, tu się wszystko zmienia. Od grafik, które będziecie mogli znaleźć wszystkie informacje a propos jakichś zmian w grupie facebookowej tego kanału, którą podlinkuję w komentarzu, Team Articuno. Bardzo, bardzo stara już grupa, istnieje dłużej niż kanał, nie mniejsza z tym. Nie będę raczej tutaj na YouTubie i w postach na społeczności jakoś specjalnie, wiecie, update'ować co z Plants vs. Zombies Plus,
Bo wiecie, jednego dnia są takie grafiki, a drugiego dnia już mogą być zupełnie inne. Na razie mam już gotowy jeden zestaw grafik, nowych grafik, całkowicie nowych. To nie jest odświeżenie, to jest zrobienie od zera całej graficznej części. Wygląda to dobrze, ale jeszcze nie mam jak ich jakby użyć. Dopiero będą robione testowe, wiecie, sceny. Będzie potem, wiecie, będziemy testować. Może jak się zlituje, to na Team Articuno będą jakieś fragmenty z nowych odcinków, testowych nowych odcinków. I zobaczymy, jak te nowe grafiki by się sprawowały i czy one pasują w ogóle do tego świata, który się tworzy od wielu lat. Zmieni się też oczywiście długość odcinków. Średnia długość odcinków wzrosła, ale myślę, że można ją jeszcze troszkę wydłużyć, bo czasami te odcinki to jest za mało czasu. A czasami wychodziły 20-minutowe, raz 2-minutowe. No i teraz przedział czasowy odcinków to jest 9-13 minut. Myślę, że jest to jak najbardziej ok, choć najczęściej miejmy nadzieję, że to będą odcinki 10-minutowe. Bo 13 minut, nie wiem, czy ktoś byłby w stanie obejrzeć w całości. Wyjdzie w praniu, bym prawie powiedział, kiedy będzie 4. sezon. Bo ja wiem, kiedy będzie 4. sezon, ja już to wiem. Mam taką wiedzę. Ale jeszcze się z wami nią nie podzielę. I co jeszcze z Plants vs Zombies Plus? Bo ja już wiecie, gubię się trochę w tych zmianach. Troszeczkę się w drużynie roślin pozmieniało, ale to teraz głównie mówię do tych, co oglądają tę serię. Wiem, że nie wszyscy. Drużyna się skurczyła, ale spokojnie, ona się odkurczy. To jest wątek fabularny, który będzie się ciągnąć z 2-3 sezony pewnie. I ta drużyna kiedyś tam, jak fabuła dojedzie, no to wiecie, wróci wszystko do stanu sprzed ostatnich odcinków 3. sezonu, poza tymi, którzy nie żyją. Więc nie ma się o co martwić, że teraz na stałe będzie tylko 9 roślin i 20 ilość zombiaków. No i też oczywiście, to już jest ostatnia rzecz, myślę, że więcej nie potrzebujecie na razie wiedzieć, że jeżeli trafi się coś dobrego, jeżeli będzie taka potrzeba, to drużyna zarówno roślin, jak i zombie będzie się powiększać o kolejne nowe postacie. U roślin na pewno się będzie powiększać, u zombie też już na pewno, to już wiemy chyba od wakacji, że będą nowe roślinki, nowe zombiaki, żeby troszeczkę żeby nie znudziło się, żeby był, wiecie, większy rozgardiaż w postaciach, bo to wiecie, u mnie rozgardiaż to w każdej serii. Plants vs Zombies 2, które wróciło i co jakiś czas, tylko myślę przy okazji jakichś eventów, jakichś questów może, o ile jeszcze jakieś się pojawią, no to będziemy sobie coś tam robić. I ewentualnie może czasem, jeżeli Plants vs Zombies 2 będzie musiało gdzieś awaryjnie się pojawić, no to wiecie, jakiś endlessik, już nie z Egiptu, tylko pewnie z piratów albo z Dzikiego Zachodu. Zobaczymy. Możecie pisać, co byście chcieli z Plants vs Zombies 2, bo może nie możecie przejść jakiegoś poziomu. Jak najbardziej mogę też jakieś poradniki do przechodzenia konkretnych poziomów nagrać. Nie ma żadnego problemu. Plants vs Zombies 2 to jest najmniej czasochłonna seria ze wszystkich chyba. Plants vs Zombies 3, no tutaj nic nie mogę wam powiedzieć, bo to nawet chyba Electronic Arts i PopCap sami nie wiedzą, co mają z tym zrobić. Plants vs Zombies Road Trip, a nie pojawiło się nawet w głosowaniu. Mniejsza z tym, to już wiecie, i tak Plants vs Zombies Road Trip by nie wygrało. Też myślę, że pojawi się ten kreator poziomów i pewnie przy okazji jakichś właśnie, nie wiem, jakichś sezonowych rzeczy typu, nie wiem, może Halloween, może Wielkanoc właśnie, jakieś poziomy takie typowo, wiecie, pod jakieś święta będziemy tworzyć, a po prostu jeżeli coś się nowego pojawi, bo na razie w Road Tripie jest głucha, martwa cisza, chociaż ponoć w grudniu miała być nowa beta. Tak słyszałem,
No i wiecie, grudzień się kończy i bety już nie będzie, to na pewno, bo jedyne co nowego na Discordzie Road Tripa to życzenia wesołych świąt. No nie jest to jakiś nowy content, co nie? No i cóż, wydaje mi się, że powiedziałem z takich najważniejszych rzeczy chyba wszystko. Jest to bardzo nietypowe podsumowanie roku. Troszeczkę awaryjne. Nie wszystko dokładnie tak miało być. Ale wiecie, spokojnie, bo o najważniejszych rzeczach, jeżeli ktoś potrzebuje tych informacji, to będzie tu je mieć. Jeżeli coś jeszcze byście chcieli wiedzieć, to ja Wam oczywiście w komentarzu chętnie powiem, o ile to, o co ewentualnie zapytacie, będzie mogło zostać, wiecie, ujawnione, bo są rzeczy, o których na razie nie możemy wiedzieć. Znaczy Wy nie możecie wiedzieć. Tak już czasem jest. No i oczywiście 2025 to jest 5-lecie kanału. Nie martwcie się, coś specjalnego się pojawi, ja już nawet wiem co. No i cóż, dziękuję Wam za ten rok. Kolejny rok, już 4. Bardzo dziękuję za komentarze, łapki w górę, subskrypcje, te czasy oglądania i no bez Was to nie miałoby w ogóle jakiegokolwiek sensu, a to myślę, że to jest oczywiste. Nie zaskoczę Was tu żadnymi życzeniami, ale i tak życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Oby był oczywiście lepszy niż rok 2024. Sobie tego życzę, Wam tego życzę i mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnych odcinkach. Nie wiem na razie z jakich. Mniejsza z tym. Wesołego Sylwestra, dobrego Piccolo i wszystkiego, co tam sobie, wiecie, wymarzycie. Oby się spełniło. I myślę, że zamykamy rok 2024 na tym kanale. I do usłyszenia.